Jak wygląda rynek kryptowalut i blockchain po upadku giełdy FTX? Czy sentyment inwestorów do branży kryptowalut i blockchain się odwrócił, czy może nadal powstają nowe startupy, które są finansowane i pojawiają się nowe innowacyjne pomysły w tej branży? Moim gościem jest Kacper Różyński, viceprezydent w Pointer Capital, od 10 lat związany z rynkiem startupów, a od 2017 roku inwestor na rynku kryptowalut. Interesują Cię inwestycje w startupy związane z rynkiem kryptowalut? Być może teraz jest na to bardzo dobry moment. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy i chcesz wiedzieć więcej, co dzieje się na styku technologii, biznesu i rozwoju społeczeństwa, kliknij w przycisk subskrybuj i dzwonek, tak aby otrzymywać ode mnie powiadomienia. Ja nazywam się Maciej Szczerba i od 15 lat pomagam firmom w zatrudnianiu ekspertów i menadżerów w obszarze technologii. Codziennie prowadzę rozmowy na temat budowania skutecznych zespołów IT i data science. I wiecie co? Po 15 latach nadal kocham to robić. Jeżeli planujesz zatrudnienie w ciągu najbliższego miesiąca, kwartału, może pół roku, skontaktuj się ze mną, zadzwoń, wyślij e-mail, SMS-a albo kliknij w link do Zooma, który jest poniżej. Bardzo chętnie Ci pomogę. Witam Cię, Kacper, serdecznie i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego kanału. Witaj Maćku, witam również Państwa przed odbiornikami. Bardzo miło będzie nam się dzisiaj, mam nadzieję, rozmawiać i być może poruszymy ciekawe tematy dla Twojej społeczności. Kacper, czy mógłbyś tak pokrótce przedstawić jeszcze, bo zrobiłem pewne tutaj jakby przedstawienie Twojej osoby, ale może dodać coś i opowiedzieć o Pointer Capital na początek. Jasne. A więc tak, jeśli chodzi o fundusz, ja do funduszu dołączyłem w 2021 roku, tak naprawdę zaraz chwilę po starcie. Na samym początku dołączyłem jako inwestor, bo tak jak wspomniałeś, właśnie na rynku krypto jestem od 2017 roku i ciągle szukałem miejsca, w którym mógłbym inwestować w projekty na początkowym etapie, zanim one w ogóle staną się publiczne, tak aby mieć dostęp do dobrych, ciekawych projektów, a do tych zazwyczaj miały dostępy fundusze VC. Wszędzie słyszało się o tym, że fundusze VC zarabiają najwięcej i później zrzucają na tą przysłowiową ulicę. Więc ja szukałem miejsca dla siebie, no i dostałem informację od mojego przyjaciela, że właśnie taki fundusz w Stanach założył, więc pierwsze dołączyłem do tego funduszu jako inwestor, a później z racji tego, że bardzo mnie ten temat ciekawił, tak jak wspomniałaś, na rynku startupów jestem od 2012 roku, więc bardzo szybko chciałem jak najwięcej rzeczy dowiedzieć się o tych funduszach, no i też zostałem zaproszony do dołączenia do zespołu i pełnię tutaj funkcję vice-prezydent. I co jest bardzo ważne, fundusz Pointer Capital w głównej mierze skupia się na tym, aby inwestować w startupy z zakresu, tak jak wspomniałeś, Web3 czy chociażby blockchain oraz taką domieszką trochę prywatnych miast. Na co dzień staramy się i tworzymy startupy, bo to jest też tak, że to zazwyczaj są startupy na tym początkowym etapie rozwoju, pre-seed, seed, do tego, aby te startupy były w stanie rosnąć, rozwijać się, no i oczywiście robić wysokie X-y, jak to się mówi pięknie w tym świecie inwestycji, szczególnie w tym świecie blockchain i Web3, gdzie oczywiście tutaj wszyscy, którzy wchodzą, nie mają w głowie jak tradycyjni inwestorzy czy fundusze VC, żeby zrobić 10-20x, ale tutaj jeśli chodzi o naszą strategię, to jest minimum te 50x na projekcie. Mamy dużo strategii, które pomaga nam to zrobić, no ale w takim dużym uproszczeniu jesteśmy funduszem VC, który działa w Stanach we współpracy z platformą AngelList i sobie od 2 lat inwestujemy. Zainwestowaliśmy już ponad 12 startupów. W dużym skrócie, tak wygląda Pointer Capital na dzień dzisiejszy. Czy jesteś w stanie nam powiedzieć, bo to na pewno ogląda nas wielu founderów, jak wygląda, mówiłeś o pre-seed seed, jak wygląda jakaś taka w miarę typowa inwestycja, ewentualnie w jaki ticket pierwszy celujecie?
Jeśli chodzi o te początkowe etapy, no to tutaj my skupiamy się głównie na inwestycjach od 25 do 300 tysięcy dolarów. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o, zazwyczaj wchodzimy jako koinwestor. Czasami może nam się zdarzyć lidować jakąś rundę. Co jest bardzo ważne, no to wszystkie fundusze mówią tutaj do funderów, szczególnie się zgłaszam, że wszystkie fundusze uzurpują sobie prawo do tego, żeby mówić, że są smart money, ale to jest też bardzo ważne, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z funduszem, no to w zależności od tego, w czym nam może pomóc, tak? My, jeśli chodzi o Web3 blockchain. Jesteśmy na tym rynku od 2011 roku poprzez naszych general partnerów, którzy są w Bitcoinie od 2011 roku. Co więcej, też dajemy tutaj dość duże wsparcie, jeśli chodzi o dalszy rozwój projektu, bo o ile kwota od 25 do 300 tysięcy dolarów być może nie jest bardzo duża, często słyszymy, że są to inwestycje dużo większe od funduszy VC, ale właśnie na tym początkowym etapie, kiedy pomysł czy firma ma tak naprawdę tylko i wyłącznie pomysł lub jakieś MVP i tak naprawdę sprawdza swój model biznesowy, no to jest tak naprawdę początkowa inwestycja, którą my również też możemy w dalszym ciągu powiększyć, zrobić follow-up następnie, ale też to też jest bardzo ważne. Mamy bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o equity crowdfunding, bo to jest tak, że te projekty na początkowym etapie zbierają właśnie, czy to od aniołów biznesu, czy od funduszy VC finansowanie. Następnie mogą również skorzystać z, jak to robią chociażby już też duże amerykańskie akceleratory, bo rynek wygląda jak wygląda, nie jest zbyt kolorowo aktualnie, jeśli chodzi o pozyskiwanie Nie. finansowania. I nawet tak duże akceleratory biznesowe, jak chociażby Y Combinator, zaczęły tutaj wraz ze swoimi startupami również używać equity crowdfundingu do tego, żeby te firmy, które zainwestowały, które wspomagają, mogły również skorzystać z finansowania społecznościowego, co tak naprawdę przekłada się na kolejne pieniądze, które mogą pozyskać na tak trudnym rynku, ale nie od inwestorów instytucjonalnych czy od VC, a właśnie od społeczności. My jesteśmy tutaj, no tutaj przeprowadziliśmy masę takich ponad 100 kampanii equity crowdfundingowych, jeśli chodzi o doświadczenie w naszym zespole, na ponad 250 milionów dolarów. I co jest tutaj niewątpliwie bardzo ważne, to to, że my już z tymi spółkami, które współpracujemy w ramach tego funduszu, czyli Pointer Capital, już za chwilę będziemy wypuszczali dwie właśnie takie kampanie equity crowdfundingowe w Stanach z naszymi spółkami portfelowymi. Ty masz duże doświadczenie w crowdfundingu, tak? Wcześniejsze, przed Pointer Capital. Tak. Czy ja, czy właśnie Łukasz Zgieb, czyli General Partner, jeden z założycieli funduszu, współtworzył m.in. BizFund, czy właśnie Crowdwave w Polsce, więc co więcej też mamy też inwestorów w funduszu, którzy również inwestowali w platformy equity crowdfundingowe. Jeśli o mnie chodzi, to również współtworzyłem projekt, który miał za cel stworzyć taki crowdfunding, ale bardziej na rynku nieruchomości, czyli platformę do tokenizacji nieruchomości, więc korzystając z wielu naszych doświadczeń, jak najbardziej skupiamy się na co dzień na tym, aby ułatwiać firmom dostęp do kapitału, jak tylko jest to aktualnie możliwe. Jak dzisiaj wygląda rynek blockchain? Bo mamy ze sobą rok 2022, gdzie no, mieliśmy ogromne przeceny na tym rynku, związane najpierw jakby z utratą zaufania, powiedzmy, do stablecoins, gdzieś tam powiedzmy późną wiosną. Rynek, który gdzieś osiągał szczyty wycen na koniec 2021 roku, mocno poszedł w dół. Nie wiem, 30% czy coś takiego, jak nie lepiej.
No i potem mieliśmy, brzydko mówiąc, aferę FTX, tak? Jak, jak to wygląda dzisiaj? Czy rynek blockchain, celowo używam określenia blockchain, a nie rynek krypto? Em, bo też chcę jakby, żebyśmy może o tych dwóch rynkach, tak, porozmawiali. Rynek krypto Mhm. można nazwać podrynkiem. Jakby czy odbudowuje już zaufanie inwestorów? Jak widzisz jego przyszłość w tym momencie, jakąś taką powiedzmy krótkoterminową na ten rok? Jeśli chodzi o rynek, no to tak jak wspomniałeś, no trochę tych rzeczy złych się wydarzyło, jeśli chodzi o kwestię związaną stricte z rynkiem. Jeśli chodzi o rynek krypto, no to tak jak wspomniałeś na początku, bardzo duży case związany z Luną i upadkiem, tak jak powiedziałeś, zaufania trochę do stablecoinów. Następnie pojawił się FTX, czyli druga największa giełda, która w tym momencie upadła, tak, tak naprawdę z dnia na dzień, więc to zaufanie naprawdę zostało naczerpnięte. I te wyceny naprawdę poszły również w dół. Świetnie to widzieliśmy. Ja dość byłem aktywnym uczestnikiem rynku w tym momencie, więc te wszystkie emocje związane z tym rynkiem jak najbardziej również mogłem odczuć na własnej skórze. Wszystkim polecam, szczególnie, bo jeśli chodzi o inwestowanie, to poczuć jednocześnie i ten olbrzymi entuzjazm, ale jednocześnie i te wielkie spadki, bo to naprawdę bardzo mam przynajmniej taką nadzieję, że dużo uczy. I No jeśli chodzi o niestety, rynek, niestety w twardy sposób. dokładnie tak, dokładnie tak. Jeśli chodzi o blockchain i jeśli chodzi w ogóle o inwestycje w Web3, to niewątpliwie również miało to duże implikacje z tym związane. I co ważne, spowodowało też takie przeświadczenie, bo część startupów myślała, że jakby to pozyskiwanie finansowania, które robią, to będzie jakby w nieskończoność na takim samym poziomie. I jednak ci, którzy nie przygotowali się na to, żeby mieć jednak ten dłuższy runway, tak, czyli dłuższą ilość czasu, za którą będą mogli funkcjonować dzięki zebranym środkom, no to niestety się mocno przejechali. Później zaczęli robić różnego rodzaju bridge, czyli te finansowanie pomostowe. I tutaj tak samo jak widzieliśmy rynek krypto, jak spada nawet po 70-90%, tak również wyceny tych startupów, mimo tego, że nie były one w żaden sposób publiczne, tylko były wyceniane za pomocą kolejnych rund finansowania, no to już widzieliśmy, że te bridge często spadały 80-90%. I startupy, którym się przyglądaliśmy, ale widzieliśmy już, że odjechała im, w sensie odjechała nam ich wycena, bo była już dla nas za duża, żeby zainwestować, bo tak jak wspominałem, my inwestujemy dość wcześnie, to już tutaj za pomocą tych właśnie rund typu bridge wracali do nas te startupy z wycenami ponad minus 80-90%. Więc to jest wciąż bardzo ciekawy rynek, bardzo dużo się dzieje. Naprawdę dobre startupy można zacząć wyłapywać po dobrych wycenach. Co więcej, wspomniałeś również o tym FTX-ie i chociażby jedna z naszych spółek portfelowych, z której wyszliśmy na szczęście z naszym pierwszym exitem, też również ucierpiała przez to, że jeden z największych inwestorów miał właśnie ekspozycję na FTX-a. Bo o ile można powiedzieć, że tego typu konstrukcje finansowe, czy chociażby jak Luna, UST i tak dalej, Anchor Protocol, to można było powiedzieć, że w tego typu inwestycje inwestowali bardziej ludzie ryzykowni, tak? To w To o FDX-a ile gwiazdy filmowe. dokładnie tak, ale też duzi inwestorzy, którzy trzymali tam przynajmniej Tak. część pieniędzy po to, żeby inwestować za pomocą tej giełdy. No,
umówmy się, że jeśli mamy drugą największą giełdę na świecie, no to ona przynajmniej może budzić trochę zainteresowania i być może ludziom może się wydawać, że środki tam, które mamy, wydają się być w miarę bezpieczne. Dlatego oczywiście zachęcamy do tego, że jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju aktywa cyfrowe typu na blockchainie, jak najbardziej zachęcamy do trzymania na chociażby portfelu sprzętowym, chociażby na Ledgerze, tak? Więc jak najbardziej tutaj mówimy też często o tym, że różnego rodzaju smart money jest mądrzejsze od nas i nie popełnia błędów, ale też musimy często rozróżnić smart money, a po prostu big money, tak? Czyli duże pieniądze, które były na rynku typu Three Arrow Capital i reszta, które dość szybko zgromadziły duże pieniądze i za pomocą lewaru na wielu projektach typu właśnie Luna czy UST pomnażały szybko swoje pieniądze, no ale też upadek ich był bardzo bolesny. Ale tak, jeśli chodzi o rynek, to ucierpiał, inwestorzy są niechętni do tego, żeby inwestować. Bardzo mała ilość projektów zbiera finansowanie, ale co jest piękne w tym wszystkim również to, że jeśli już ktoś zbiera, no to zbierają te dobre projekty, więc jest duża szansa na to, aby inwestować w dobre projekty teraz, bo te słabe nawet w ogóle nie startują, no bo nie ma przestrzeni na to, żeby zebrały pieniądze. Bo w sytuacji, kiedy mieliśmy dość mocny bull market, no to w tym momencie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, gdzie te projekty bardzo szybko odjeżdżały. Ludzie często nie weryfikowali, w co wkładali pieniądze. Nawet fundusze VC. To też było pewnego rodzaju hype, jak najszybciej wyjść przy wysokiej wycenie, więc tam było mało analityki, było bardziej budowanie pewnego rodzaju FOMO i tyle. Jak przedstawiają się Twoim zdaniem trendy w blockchain ogólnie, nie tylko w krypto na najbliższe 12 miesięcy, czy na najbliższe też 2-3 lata w dwóch takich perspektywach? Bardzo mocno widzimy jakby tutaj to, co zrobił chociażby ChatGPT, jeśli chodzi o rynek AI, tak? No to tutaj startupy z zakresu blockchain, czy chociażby szeroko rozumianego również krypto, często podłapują różnego rodzaju hypy, które się dzieją chociażby w świecie poza blockchainowym i próbują integrować AI chociażby do swoich systemów, więc widzimy też, że jak się obserwuje chociażby CoinGecko czy CoinMarket i tak dalej, te wszystkie agregatory wycen poszczególnych coinów, to widzimy, że dość mocno reagują startupy związane, czy projekty związane z AI, więc w krótkim Czyli włączają terminie... AI do analityki, tak? Wycen. Tak, tak, ale tworzą też ogólnie startupy związane z połączeniem AI właśnie i blockchain. To branża się dopiero jakby tworzy. A przykłady takich rozwiązań? Już Ci mówię, bo sobie to nawet sprawdzałem. SingularityNet to jest chociażby taki marketplace, który tworzy różnego rodzaju sam rozwiązania, ale również pomaga innym rozwiązaniom również tworzyć znaczy tworzy marketplace, który agreguje rozwiązania związane z AI i pomaga im również do tego dołączyć różnego rodzaju finansowanie. Mieliśmy chociażby DeepBrain, tak to się nazywało, który tworzy takie zdecentralizowane AI, związane również z cloud computingiem dla platform AI. Więc trochę tych pomysłów jest, dużo w fazie tak naprawdę rozwoju i my też również mocno się zaczynamy przyglądać i zaczynamy dostrzegać, że tak samo jak tworzy się każda bańka, tak samo jak była bańka dotcomowa, gdzie wystarczyło dla firmy, która zajmowała się produkcją butów,
dodać shoes internet i no, nagle ona wystrzeliwała, tak? Tak samo następnie wystarczyło później dodać blockchain do różnego rodzaju firmy i ona robiła naprawdę wysokie wyceny. Tak teraz uważam, że dość mocno, przynajmniej w krótkim terminie. Wiadomo, że AI to jest długoterminowy trend, który z nami na pewno zostanie. Cywilizacyjny trend. Cywilizacyjny, dokładnie. Chociaż słyszałem ostatnio bardzo ciekawe zdanie, że tam, gdzie AI zamyka pracę albo miejsce pracy, otwiera okazję, tak, do zdobycia być może nowych umiejętności, czy tak naprawdę w ogóle nauka. Ja też eksperymentuję trochę z różnymi rodzajami tutaj AI, jak generowanie tekstu, czy generowanie różnego rodzaju grafik. Być może, że niedługo te pitch decki, na które ja tak bardzo narzekam, od firm, które dostaję, być może, że będą one już tworzone właśnie przez AI Myślę, i że już będą w są. stanie. No tak, ja też właśnie Spotkałem dość się z mocno tym, to eksploruję. że tak, że gdzieś tam dokumentacja grantowa jest robiona przez AI. No właśnie, więc ten świat tak naprawdę jeszcze nie wiemy dokładnie, co może przed nami skrywać, e, ale warto mieć również na to ekspozycję. Czy to właśnie czysto interesując się tym, czy być może wkładając na początku jakieś małe pieniądze i sprawdzając, co się może z tym wydarzyć. Też czytałem ostatnio, że duża część startupów, funduszy VC, która inwestowała za pomocą, w sensie inwestowała w blockchain na początku, teraz przenosi się przynajmniej w części na AI. Więc robi się ciekawie, no bo to też jest prawdą, że jeśli chodzi o taki rynek, jaki mamy aktualnie, który nie jest może zbyt ciekawy, no to główne pieniądze zarabia się na trendach albo na różnego rodzaju narracjach, które porywają rynki. A niewątpliwie AI, tak. Ja w drugim terminie, jeśli mówisz o tym dłuższym terminie, mocno stawiam również na kosmos i na rozwój kosmosu i startupy również powiązane z kosmosem. Tak? Więc w dłuższym terminie bardzo mocno wierzę w to, że będzie powstało dużo nowych produktów w oparciu o dostęp do kosmosu, o analitykę kosmosu, o w ogóle stworzenie zupełnie nowej kategorii ekonomii kosmosu. Jako osoba, która mocno siedzi w rekrutacjach, powiedzmy, data science i AI, wydaje mi się, że ten generative AI jest taki, że tak powiem, ładnie mówiąc po polsku, overhyped już. To znaczy, że to będzie się rozwijać bardzo mocno, ale no to jest kwestia w ogóle naszego życia, jak to się będzie rozwijać. Nie do końca dłuższy temat, ale nie do końca wierzę, że to pójdzie teraz jakoś niesamowicie szybko. Nawet te wielkie modele językowe są ciągle mocno niedopracowane. To jest trend cywilizacyjny, to jest trend, który zmienia wszystko, ale on będzie postępował, no nie wiem, tak jak powiedzmy rozwój PC, nie wiem, przez 30 lat. Gdzieś jesteśmy, wydaje mi się, na przełomie lat 70. i 80. w rozwoju PC, jeżeli chodzi o AI. Natomiast wydaje mi się, że bardzo szybko przyspieszy taki trend, którego że tak powiem, który mało obserwujemy, bo on jest mało sexy, bo on nie jest tak jak ChatGPT, który jest gigantycznym systemem przede wszystkim marketingowym. I to jest taki boring AI, jest takie słowo po angielsku. AI wykorzystywany, nie wiem, w przemyśle, AI wykorzystywany w rozwiązaniach IoT, które niesamowicie w mojej ocenie przyspieszą. Taka gdzieś tam automatyzacja, której nie widać, bo często nie dotyczy ludzi, tylko dotyczy maszyn. Ja też się bardzo interesuję jakby rozwojem technologii w Chinach, na tej zasadzie, że Chiny są zamkniętym krajem, nie widzimy do końca, co tam się dzieje. Tam się dzieje bardzo dużo.
I tam jest wszystko nieprawdopodobnie nastawione na takie pragmatyczne rozwiązania tu i teraz. I oni ładują strasznie dużo AI właśnie w jakieś tam prototypowanie produkcji, w jakieś usprawnianie działania fabryk, mówiąc tak już bardzo szeroko i tak dalej. I to myślę, że nie przyspieszy nieprawdopodobnie w najbliższym czasie. Ale wracając jakby do blockchainu, chciałem się zapytać o twoje w ogóle doświadczenie z tokenizacją, bo w mojej ocenie to tokenizacja gdzieś jest tym, co powinno teraz bardzo szybko pójść do przodu. Powiedziałbym nawet, że to jest rynek bardziej perspektywiczny z mojego punktu widzenia, chociaż nie siedzę w tej branży, niż krypto. Jakie tutaj jest twoje zdanie? Znaczy, to jest taki mokry sen wszystkich ludzi, którzy zajmują się blockchainem, tak, żeby móc tak naprawdę tokenizować te twarde aktywa. Tutaj, tak jak wspomnieliśmy, jednym z moich projektów był również projekt związany z tokenizacją nieruchomości, który współtworzyłem. I to jest coś wspaniałego, co moglibyśmy zrobić. Niewątpliwie to był chyba 18 rok. Tak, to był 2018 rok, którym właśnie dołączyłem do projektu, który miał właśnie stworzyć platformę do tokenizacji nieruchomości. Aktualnie chyba wtedy w samej Polsce zmapowałem około 20 projektów, które chciały robić to samo. W ogóle już było mnóstwo wykupionych płatnych artykułów w Forbesie i w każdej prasie, którzy mówili, że już za chwilę wystartuje ta platforma. Niestety naprawdę bardzo duże mózgi siedziały nad tym, aby stworzyć tego typu platformy. I uważam, że największym beneficjentem tokenizacji nieruchomości, jak i w Polsce, ale uważam, że chyba też również na świecie, były tylko i wyłącznie kancelarie prawne, które brały bardzo duże pieniądze po to, żeby przygotować różnego rodzaju koncepcje, a na koniec dawały dokumenty i mówiły: to przygotowaliśmy, idźcie z tym rynek, ale my za to nie bierzemy odpowiedzialności. Ciekawości, czy one się w ogóle na tym znają? Więc co, no, powinny przynajmniej, mamy kilka, które przynajmniej w Polsce, które się specjalizują w tego typu tematach, ale to jest też tak, że znam też kancelarie, które bardzo są nastawione na to, żeby zrobić klientowi to, co on chce, ale niekoniecznie będzie to dla niego bezpieczne. Więc tak naprawdę nie wystartowała żadna z platform do tokenizacji nieruchomości. Nie mamy, no to jest bardzo trudne do zrobienia. Oczywiście są platformy, które udawały trochę platformy do tokenizacji nieruchomości, gdzie używały chociażby prostej spółki akcyjnej, która może być również prowadzona na blockchainie, ale robiły to w taki sposób, że po prostu ta spółka zakupowała tą nieruchomość i najprawdopodobniej ta spółka była po prostu sprzedawana w formie tak jakby udziałów, tak? Ale to tutaj potrzebujemy tak naprawdę zmiany całego ogólnie systemu, bo to chociażby, no nie wiem, sama instytucja notariusza, tak, który jakby tutaj trzyma pieczę nad tym i to jest ta jakby zaufana trzecia strona, tak, którą w blockchainie jakby próbujemy ominąć znaczy nie próbujemy, tylko mijamy poprzez blockchain, no to tutaj jest w postaci tego notariusza. Wiem, że jeśli chodzi o tokenizację nieruchomości, bardzo blisko jest projekt z UK, który jest w stanie to zrobić przynajmniej na kilka krajów. Jak się Aktualnie nad tym nazywa? mocno pracują. Meteorium. Okay. I co jest ważne, oni mają koncepcję tego, żeby to zrobić za pomocą NFT-ka, czyli żeby NFT reprezentował właśnie taką nieruchomość i to jest ciekawy koncept. I dopiero później takiego NFT-ka bylibyśmy w stanie sfrakcjonalizować, czyli podzielić na mniejsze kawałki. Więc tutaj ta koncepcja jest najbliższa, najprawdopodobniej oni są blisko tego, żeby to zrobić i są naprawdę mocni, jeśli chodzi o prawo.
Tam bodajże jest jeden z założycieli Ethereum również w zespole. Więc to są ciekawe tematy, które mamy, z którymi rozmawiamy. Finalnie nie we wszystkie inwestujemy, ale jeśli chodzi o to tokenizację nieruchomości, w ogóle to tokenizację, to jest mi ona bardzo bliska. No tutaj przede wszystkim to jest bardzo prosta rzecz. Chodzi głównie o zaufanie, bo tak naprawdę token, czy to NFT, który reprezentuje wartość danego dobra, plus dodatkowo daje nam ekspozycję na pożytki płynące właśnie z tego dobra, no jest czymś, co naprawdę rozwiązałoby masę problemów. No tylko potrzeba tu zmiany pewnego rodzaju statusu quo, które mamy aktualnie i który panuje. Ale no tak jak mówię, idąc dalej, możemy tokenizować satelity, które krążą wokół Ziemi. One też również generują duże wartości, robią zdjęcia, pól, tak? Później mogą być sprzedawane do różnego rodzaju spekulantów giełdowych, którzy grają za pomocą tego na giełdzie, prognozując, jak będą wyglądały zbiory chociażby, nie wiem, w Indiach i tak dalej, więc tych pomysłów jest bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o w ogóle technologię blockchain, zastosowanie właśnie NFT, smart kontraktów, no to jest świetne i głęboko wierzę w to, że ten rynek to jest świetny czas do inwestowania. Oczywiście nikogo nie zachęcam, ale też ja głęboko wierzę w to, że to jest bardzo dobry czas do tego, żeby się zainteresować w ogóle technologią blockchain, bo jak widzimy po tych wszystkich wielkich bańkach, które pękały, typu, nie wiem, dotcomy, później krach na rynku nieruchomości, to widzimy, że najlepsze rozwiązania powstawały zaraz chwilę po tym krachu. To prawda. Tak? Padł rynek nieruchomości, powstało Airbnb i wiele, wiele innych projektów z tym związanych, tak? Bo ludzie zaczynają zastanawiać się, znaczy zawsze mamy nieograniczone potrzeby i ograniczone zasoby, tak? Więc czysta definicja ekonomii. Tylko że zaraz po tym krachu tych zasobów jest jeszcze mniej niż było przed krachem i jednak musimy się jeszcze bardziej wysilić. Ja w ogóle dostrzegam teraz świetną rzecz, bo ja już przed tym, jak już było tak bardzo dobrze i faktycznie można było latać sobie, kiedy chcieliśmy na wakacje, robić różnego rodzaju fajne rzeczy i tak naprawdę z tym było łatwo o pracę, tak jak patrzę gdzieś po swojej grupie znajomych, czy bliższych, dalszych, no to było takie trochę ludzie stają się trochę leniwi. A teraz jak widzę, że jak ludzie poczuli takie pewnego rodzaju być może lekkie zagrożenie, niepewność, to jednak ludziom, i szczególnie w startupach również, bo to było tak, że wiesz, jak pozyskujesz łatwo finansowanie, no to po prostu robisz, to być może tego bardzo nie doceniasz. Ale jak się zmieniają te warunki rynkowe, to zauważyłem, że bardzo dużo ludzi po prostu zakasa rękawy i mocno pracuje, pilnuje tematów i mocno siedzi i jest zainteresowana tym, żeby osiągać sukcesy. To prawda. Natomiast zastanawiam się właśnie, ale rozmawialiśmy o tym offline, nie mamy chyba tutaj już miejsca. Czy rzeczywiście w tym momencie mamy taki kryzys jak w 2008-2009 roku? Jest to... Wiesz co, tutaj tak naprawdę jakby oceni nas czas, ale tak Bóg jak i mówię, historia. Bóg i historia, ale tak naprawdę jeśli chodzi o inwestycje długoterminowe, mam wrażenie, że to nie ma tak dużego znaczenia. Wiadomo, że jeśli chodzi o inwestycje typu venture, czy na wczesnym etapie, wiadomo, że to są inwestycje bardzo wysokiego ryzyka. Więc ta klasa aktywów przez inwestorów no, w tych czasach trudnych nie jest zbyt chętnie, jakby nie chcemy mieć zbyt bardzo chętnie ekspozycji na tego typu inwestycje. Bardziej patrzymy się o to, żeby zabezpieczyć kapitał, ale obstawiam, że te czasy już takie zabezpieczenia kapitału już są za nami. Teraz musimy się mocno rozglądać, gdzie możemy te pieniądze zainwestować. Wiadomo, że możemy mieć jeszcze oczywiście spadek,
szczególnie jeśli chodzi o ten rynek bardzo z dużą dozą niepewności, jaką jest chociażby blockchain i te wyceny mogą jeszcze bardzo, bardzo szaleć, ale wciąż potencjał od tego miejsca jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Więc ja osobiście już poczyniłem sporo zakupów, jeśli chodzi, ja głównie inwestuję na rynku blockchain, głównie też inwestuję w sposób ciągły poprzez fundusz, bo tutaj, tak jak wspomniałem, jesteśmy rolling fundem, czyli co Właśnie kwartał to jest, inwestujemy. jakbyś mógł wyjaśnić pojęcie rolling fund? Rolling fund to nic innego jak taka forma subskrypcji na inwestowanie w systemie typu venture capital. Jeśli chodzi o Rolling Fund, to jest taka formuła założona przez AngelList. AngelList to jest tak naprawdę największy na świecie takie community aniołów biznesu. Mają świetną analitykę. Tak naprawdę każdy z funduszy VC na świecie, znaczy każdy, wiadomo, że nie każdy, ale większość z tych funduszy raportuje do AngelList różnego rodzaju dane płynące z tego, w co inwestują, przy jakich wycenach i tak dalej, i tak dalej. Oni zbierali te dane i w 2020 roku założyli taki fundusz VC, taką formułę funduszu VC, która pozwala ci w sposób pudełkowy dołączyć do nich i ty jako zarządzający takim funduszu dołączasz do nich. Formuła chociażby takich trochę inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce, tak? Czyli, że nie musisz zakładać całej infrastruktury, jeśli chcesz prowadzić fundusz, tylko tak naprawdę ty jesteś odpowiedzialny za to, aby zebrać inwestorów i inwestować pieniądze, pozyskiwać projekty. I jeśli chodzi o inwestora, to inwestor dołącza do takiego funduszu i na zasadzie subskrypcji, czyli u nas taka subskrypcja to jest na minimum 4 kwartały, dołączasz i po prostu co kwartał wspólnie inwestujemy pieniądze w projekty, które mamy u siebie w pipeline, czyli w które decydujemy się inwestować w danym kwartale. Więc przykładowo przez ostatnie 1,5 roku, czy tam 2 lata zainwestowaliśmy w ponad 12 startupów, więc ciągle inwestując z nami, masz ekspozycję na każdy z nich. A wracając jakby jeszcze do inkubacji, ty masz spore doświadczenie jeszcze przed Pointer w inkubacji w ogóle. Jakbyś jeszcze nam o tym na koniec trochę opowiedział. Jeśli chodzi o inkubację, no to tutaj trafiłem bardzo dobrze, można powiedzieć, że miałem szczęście, bo na pierwszym roku studiów ja w ogóle nie wiedziałem za bardzo, co ja mam robić ze swoim życiem, tak, poszedłem na studia, na szczęście trafiłem do Warszawy, trochę mnie tata do tego bardzo zachęcał, ja chciałem do Krakowa, tata mówi idź do Warszawy, tu jest większy biznes, no i miał rację i dołączyłem do takiej organizacji, która się nazywała i dalej nazywa Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i tam od takiego stażysty, praktykanta zostałem na 3. roku studiów dyrektorem Inkubatorów Przedsiębiorczości. Świetna przygoda, masa ciekawych projektów, masa ciekawych startupów, które dołączyła do inkubatorów, z którymi miałem szansę pracować i łapać doświadczenie, bo tak naprawdę byłem młodym człowiekiem, a dzięki temu, że miałem ekspozycję na tak dużo startujących biznesów, mogłem im się przyglądać, co im idzie, co im nie idzie, jakie mają problemy. Dość często, oprócz tego, że po prostu im pomagałem w takich sprawach trywialnych, jak chociażby, nie wiem, księgowość, porady prawne poprzez naszych prawników, to największym moim wyzwaniem było to, żeby wyciągać z głów tych ludzi takie pewnego rodzaju negatywne przekonania, że nie mają czasu, że nie mają kasy, nie mają znajomości, kontaktów i tak dalej, żeby wyciągać im te negatywne rzeczy z głowy i po prostu pokazywać, jak po prostu mogą to robić, jak mogą bez pieniędzy, bez kontaktów mogą ogarniać biznes, tak? I tak się zaczęła moja przygoda w ogóle z biznesem. To spowodowało, że ja dzięki temu zakładałem później sukcesami swoje firmy, dołączałem do projektów i tak naprawdę te kontakty, które zbudowałem jeszcze na studiach czy w czasie inkubatorów przedsiębiorczości, do tego dnia mam i które mnie również rozwijają. Z wieloma ludźmi się tam poznałem.
Aktualnie też dość mocno siedzę w Startup Akademii jako taki konsultant. Tam do mnie też trafiają ciekawe, fajne pomysły, więc to też jest dla mnie pewnego rodzaju lejek pod startupy, w które my później inwestujemy. Więc na koniec dnia, jeśli chodzi o inkubację, to współtworzyłem też również wiele projektów, chociażby również dla korporacji, gdzie przygotowywaliśmy dla nich startupy, które mogliby potencjalnie wdrożyć do swojej sieci, czy wdrożyć te innowacje, które wygenerują te startupy, wdrożyć właśnie do tych dużych korporacji. Świetny czas, fajne rzeczy, dużo doświadczenia i przyglądania się tym startupom. Ktoś mi kiedyś powiedział, że mam bardzo ciekawą ścieżkę kariery, no bo właśnie na początku te startupy, przy samym początku rozpoczynanie takie jeszcze, wiesz, tylko i wyłącznie na etapie pomysłu, tak? Tam nawet nie było pomysłu, w jaki sposób to komercjalizować. Wiele takich momentów aha, że w momencie, kiedy myślałem, że któreś startupy w ogóle nie wypalą, nagle wypalały, albo znowu odwrotnie, te, którym bardzo kibicowałem, nie wypalały i to było takie łapanie doświadczenia, obserwowanie rzeczywistości, która na koniec dnia spowodowała to, że później ucząc się na swoich biznesach, wychodziło mi po prostu, można powiedzieć, łatwiej, dzięki temu, że się nauczyłem tego robić na kimś innym trochę, pomagając mu przy tym, ale też również następnie chociażby przez te platformy equity crowdfundingowe, gdzie pomagałem również i uczyłem się, w jaki sposób przeprowadzać tego typu rzeczy, aż na koniec do dnia dzisiejszego nie wiem, jak będzie wyglądała moja dalsza kariera, co ja będę robił, ale niewątpliwie zawsze chciałbym być blisko startupów, bo to powoduje, że moja rzeczywistość się bardzo rozciąga, tak? Moje jakby postrzeganie świata, percepcja moja się bardzo rozciąga. I poprzez ekspozycję na te wszystkie rozwiązania, gdzie mówię, wow, jak ktoś w ogóle mógł to wymyśleć. A później co jakiś czas zdarza mi się też również prowadzić wykłady dla studentów, czy w ogóle dla przedsiębiorców, ale szczególnie u studentów uwielbiam to, kiedy mówią, ale to wszystko już zostało wymyślone. No na pewno. Więc jak ja przybywam dużo wśród tych przedsiębiorców, to naprawdę mam takie momenty, kiedy mówię, wow, świat jest piękny, ludzie są genialni i chciałbym po prostu być zawsze częścią tego startupowego ekosystemu. Super, super to słyszeć. Kacper, wielkie dzięki za tę rozmowę. Dziękuję również. Za tą końcówkę. Pozdrawiam Twoją społeczność, ludzi stricte związanej i mocno skierowanej na to technologię, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne, żeby tacy ludzie się rozwijali i żeby też czerpali wiedzę od takich ludzi jak Ty. Jak Ty. Jeszcze raz w takim razie wielkie dzięki. Fajna ta końcówka, taka ku pokrzepieniu serc. I to bez przekąsu powiedziałem, naprawdę. Mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze na tym kanale. Również. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj Sherpa Search on Tech na platformie, na której go słuchasz. Sherpa Search on Tech jest produkcją Sherpa Search, firmy Executive Search specjalizującej się w branży technologicznej. Pomagamy zatrudnić właściwych ludzi na stanowiska eksperckie i menedżerskie oraz doradzamy, jak budować i rozwijać stabilne i efektywne zespoły IT. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do wysłania e-maila na adres maciejszczerba@sherpasearch.tech lub kontaktu przez naszą stronę internetową www.sherpasearch.tech. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.